Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. Dmitri do nas przyleciał z nowinkami, więc sobie na szybko obejrzymy ten krótki film. Oczywiście zanim zaczniemy, przypominam o łapce w górę oraz subiku, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i bez przedłużania zerknijmy, co Dmitri ma nam do powiedzenia. Greetings lords and ladies, we've got thrilling news for you. Update 1035 Rise of the Dragon is almost here. The seal protecting Xuanzhou will soon be broken and a great adventure awaits. Before we start, as always, 50 viewers who find the correct keyword in this video and comment it below will have a chance to receive in-game rewards. So watch closely and let's dive in. Season 3 is here. Tutaj sobie pozwolę przerwać. Mieliśmy właśnie tutaj przed chwilą urywek z cinematika najnowszego. Tak jak każdy poprzedni mi się bardzo podobał, tak ten cinematic naprawdę jest ładny, ale jest zbyt mało treściwy. Przejdźmy dalej. Season 3 is here, bringing a brand new continent. Visit the Starscryer Sanctuary to observe the movements of the heavens. Seek the secrets of eternal life in the mysterious ruins of the Furnace of Immortality and gaze upon the eternal world tree, Qian. Nowa mapa, widzimy tutaj nowe cuda i powiem wam szczerze, że mi się właśnie ten klimacik podoba. Nawet nie wiem, czy dla mnie nie jest bardziej klimatyczny od mapy z sezonu drugiego. Wiadomo, zobaczymy w praktyce, ale same cuda, muszę powiedzieć, że naprawdę oddają tutaj klimat. This season, you must rally your forces to destroy the Towering Shadow Citadels that have infested Xuanzhou, eliminated the Darkland Warhordes spreading their foul influence. Prepare to battle new behemoths, including the corrupted Clockwork Guardians known as Gear Sentries. Sam Behemoth też jest, uważam, bardzo klimatyczny, a samo leże mi się podoba jeszcze bardziej od tego Behemota, ale zobaczymy. Tutaj już też nie mogę się doczekać, jakie będzie miał ataki. Na pewno wszystko tutaj pojawi się na kanale, Behemoty i bohaterowie, dlatego warto śledzić ten kanał. And face the embodiment of all evil, the Shadow Dragon. Cofnijmy sobie tutaj troszkę. The embodiment of all Teraz mamy na ekranie Smoka. Smok mi się ogólnie podoba wizualnie. Mam nadzieję tylko, że jego ataki się jednak trochę różnią. Wiem, że mieliśmy wcześniej jakiś tam podgląd jego ataków we wcześniejszym filmie i mogliśmy tam zauważyć, że niektóre ataki były dosyć podobne do wcześniejszych wersji, ale miejmy nadzieję, że ma coś specjalnego, że czymś się będzie wyróżniał. Nie ma też co oczekiwać cudów, że będzie w 100% inny od pozostałych smoków. Qianmu. Along the way, help a mysterious young draconian recover her memory and master the way of Si-Ho, unlocking 6 powerful abilities that could be the key to victory. As you explore the mists of Cofnijmy sobie tutaj that could be troszkę. the key to... Czy to jest jakiś nowy bohater, czy to jest jakaś sezonowa historia i coś na zasadzie na przykład bractwa, tego braterstwa? Być może to jest na tej zasadzie, bo wątpię, żeby to był jakiś nowy bohater, ale zobaczymy, tak? Zobaczymy. Tutaj nie powiem wam, co to jest, ale jeśli ktoś z was wie, to śmiało napiszcie w komentarzu. Wspólnie możemy na pewno to rozkminić, o co tutaj chodzi właśnie z tym tutaj San Yu. Z tego, co tutaj widzimy, mamy tutaj jakiś buścik do produkcji w mieście. Nasze budynki produkcyjne mogą po użyciu tego skilla wypełnić się surowcami. Cofnijmy tutaj jeszcze trochę do pierwszego skilla. Pierwszy skill będzie nam przywoływał jakiś specjalny legion blisko naszego miasta na 60 minut. No i ten legion będzie dowodzony randomowym bohaterem z losowymi artefaktami, z losowymi pupilami. No i dalej nie widzimy, nie możemy tego rozwinąć, ale prawdopodobnie będziemy mogli nim sterować. Nie wiem, zobaczymy. And master the way of Tutaj mamy dwa skille do wyboru. Skill z lewej jest to jakiś pojedynek, w którym San Yu z wybranym bohaterem będzie toczył pojedynek z jednym legionem wroga w innym wymiarze. No i dalej tego nie widzimy. No a skill po prawej tyczy się San Yu i tutaj również z wybranym bohaterem po odpaleniu tego skilla do 5 legionów z 10M. W każdym razie te 5 legionów zyska zamrożenie czasu na 10 sekund, włączając jakiś tam legion. Zobaczymy, no niestety nie możemy tego przewinąć dalej. Unlocking 6 powerful abilities that could be the key to victory. As you explore unlocking 6 powerful abilities that could be the key to victory. Natomiast po aktywacji tego skilla będziemy mogli sobie kupić jakieś przedmioty za zasługi. Tutaj jest bardzo długi cooldown, bo 7 dni. No i koszt tego to 5 energii. Nie wiem, czym jest ta energia, ale zobaczymy. Ale skill wydaje się być naprawdę ciekawy. Na pewno fajny dla tych, którzy walczą.
As you explore the mists of Xuanzhou, deploy scouts to uncover its many mysteries and visit draconian villages to learn more about their unique culture. For Season 2 sessions beginning March 4th onward, the duration of Season 2 will be reduced to 40 days. The duration of Titan's Legacy will be reduced from 60 days to 50 days, with levels and rewards adjusted accordingly. After the season summary, the players will have 2 days to leave the season map, after which migration will be open for 1 day. Season 3 sessions beginning March 7th onward will take the place of pre-strife, allowing players to transition directly from Season 2 to Season 3. The Reserve Legions feature is now available for army groups. Offline players can add their legions to their alliance's reserves, allowing army group captains to assign them at any time. A new filter feature has been added, letting you quickly check a server's face, hotspots and migration info. Dobra, tutaj zatrzymam na chwilę, bo no widzę, że w VP będziemy musieli chyba zaznaczyć albo na wszystkie języki, albo na angielski, żeby nie wystraszyć potencjalnych tutaj migrantów spoza Polski. Ale nie wiem, czy mamy polski, czy mamy wszystkie języki. Szczerze tego nawet nie sprawdzałem, ale teraz, skoro jest to widoczne, to wiele osób może szukać właśnie na podstawie języka, więc zobaczymy. Na pewno fajna zmiana. Migration phase progress indicators will now also be displayed. Brink of War will now take place at the beginning of the new season. And no need to worry about unclaimed rewards anymore. Any achievement rewards in Wspomnieli o Brink of War, ale nie wspomnieli nic o workach z PDW. Klasycznie, no nie wiadomo, zobaczymy, bo wiele osób mnie pytało, co z workami, ale widzicie, że nawet Dmitri tego nie wie, to skąd ja mam to wiedzieć, prawda? season rewards not collected by the end of the season will be automatically sent to you via in-game mail. This update we're introducing 3 new heroes. Let's start with Musan, she is a special one. With overall PvP and support talent trees, she is the first hero you can upgrade from Epic to Legendary. Season 1 Epic Dobra, mamy tutaj Musiang, więc prawdopodobnie pokażą nam umiejętności, Musan prawda? can be O, mamy, tutaj cofnijmy sobie parę klatek, mamy tutaj 700 skill damage'a, no i ten skill może się przerzucić na randomowy wrogi legion, no i zada 40% obrażeń temu wrogiemu drugiemu legionowi. can be obtained through Cofnijmy jeszcze trochę, bo czy to były jakieś obrażenia fizyczne, magiczne, czy po prostu obrażenia? Legendary. Season 1 Epic Musan. Są to po prostu obrażenia, no i przede wszystkim jest zasięg bardzo daleki, więc będziemy mogli jej użyć z każdym rodzajem legionów. Fajnie. Druga umiejętność po wpadnięciu w szał. Musiang będzie leczyła swój legion przez 3 sekundy o współczynniku 150. Recruit. Trzecia umiejętność, pasywka, fajna pasywka. Zwiększony bonus do leczenia 10%, no i plus 20% obrony dla naszego legionu. By participate Oj, uciekło mi trochę. 4. skill, po dostaniu leczenia zyskujemy 1 stack. Możemy mieć maksymalnie 3 stacki. 1 stack to plus 6% ataku na 5 sekund. Maksymalnie możemy zwiększyć nasz atak o 18%. in a burst. A na przebudzeniu mamy po prostu większe obrażenia, bo zamiast 700 mamy 800. Ocenka tak na szybko. Wiadomo, że jeszcze będą osobne tutaj poradniki, to jest tylko takie szybkie przejrzenie. Moja ocenka jak na Epika wydaje się być mocna, szczególnie, że jest uniwersalna i możemy jej użyć z każdym bohaterem. 800 faktora na Epika to jest całkiem przyjemny wynik. Lekkie, małe AoE, więc na pewno przyjemna bohaterka. Mamy tutaj również te owoce, jakby ktoś nie widział, bo tutaj już bym poleciał dalej. Będziemy potrzebowali takiego owocu, żeby zrobić z niej legendarną wersję. In subsequent seasons, she will continue to be available through hero recruitment. In Season 3, you will be able to upgrade her to Legendary by purchasing Qianmu Fruit, which will greatly Tutaj mamy legendarną wersję, nie mamy już tutaj owocka, mamy jakiegoś krasnoluda obok. A co do samego skilla, to teraz możemy trafić 2 dodatkowe legiony i dodatkowo jeszcze legendarna wersja będzie redukowała otrzymywane leczenie o 20%, ale tylko temu celowi, który otrzyma pełne obrażenia o wysokości 1300 współczynnika obrażeń. enhance her skillset. Drugi skill wydaje się jeszcze ciekawszy. Po wpadnięciu w szał Mu będzie leczyła 3 przyjacielskie legiony o współczynniku 100 i swój legion będzie leczyła o współczynniku 150. Ulala!
No nie, no teraz powiem tak, ona jest must have. Ona, jak ktoś ją będzie miał, to na pewno jest must have do użycia. Każdy będzie jej używał jako właśnie takie wsparcie, naprawdę. Już wam teraz to mówię, nie? Już mówię wam to, ona tak zboostuje wszystkim zasługi, jeśli ktoś będzie grał mądrze, że zobaczycie, że wszystkie legiony, które będą teraz na polu, wszystkie zasługi pójdą w górę, nie? Mamy trzecią umiejętność, co my tutaj mamy? 10% zwiększone leczenie, 10% zwiększona obrona i 20% From her atak. time as an epic Spoko. Czwarta umiejętność się nie zmieniła? Czy ja dobrze widzę? 3 staki, 6%, łącznie 18%. A nie, tutaj mamy damage dealt, a tam był zwykły atak? Tam był zwykły atak, jak dobrze pamiętam. No, hero. ona wydaje się być lepsza od Talei, szczerze mówiąc, o której nie wiem, czy jak ten film wyjdzie, czy będzie przed, czy będzie po Talei, ale zobaczymy, tak? W każdym razie wspierający już film o Talei mogli zobaczyć, a czy reszta zobaczy ten film o Talei przed tym filmem? Zobaczymy jak to Next wyjdzie. is Fulgrim. Uciekło mi. Next Przebudzenie. is Fulgrim. Dmitrij, From her za time as an szybki epic jesteś. hero. Przebudzenie jest na pewno dużo lepsze niż przebudzenie Talei. Kiedy zadamy obrażenia od normalnego ataku, zyskamy dodatkowe 50 rage'a i na dodatek zyskamy plus 15% ataku na 3 sekundy. Efekt można aktywować raz na 10 sekund. Nie no, to jest OP. No i tutaj przebudzenie tej bohaterki jest naprawdę warte Next świeczki. is Fulgrim, a legendary Oszczędzajcie marksman tokeny. with Dobra, mamy Falgrima, ale wygląda kozacko. PvP and skill Skill Falgrima jest ciekawy, gdyż po wpadnięciu w szał zadajemy obrażenia o wysokości 1300 i jeśli za legionem, który otrzymał te obrażenia, znajduje się jakiś legion, ten legion dostaje obrażenia o wysokości 300 plus 50% zadanych obrażeń głównemu celowi, a jeśli nie ma żadnego legionu za naszym celem, to ten cel otrzymuje dodatkowe 300 talent faktora. trees. You can Skill numer 2 działa w następujący sposób. Na polu legion zyskuje 15% obrony i 10% marszu. I 10% prędkości marszu, kiedy nasze wpadnięcie w szał zada obrażenia, a dodatkowo ten cel, prawdopodobnie również ten drugi, nie wiem, ale na pewno ten cel otrzyma minus 20% prędkości na 3 And sekundy. obtain him- Fajne, fajne. Naprawdę mi się podoba. Umiejętność numer 3. Legion Strzelców zyskuje 25% ataku fizycznego i otrzymuje minus 10% obrażeń od innych łuczników. Ej, no to powinno być minus 10% od innych magów, no. Ludzie. Czemu od innych łuczników? W sumie fajny bonus, ale to nam daje właśnie kolejną wskazówkę, że może kiedyś się doczekamy, że jakiś marsz łuczników będzie miał zmniejszone obrażenia od magów. Oby. from Lucky Spin and will Umiejętność numer 4. Za każdym razem, gdy umiejętność bohatera nałoży debuff na wrogi legion, nasz legion zada 6% więcej obrażeń od normalnego ataku lub 20% więcej od wpadnięcia w szał na 10 sekund. Więc też bardzo przyjemna tutaj umiejętność, szczerze mówiąc. Nie ma słabych tutaj na razie and Will of umiejętności, Destiny. tak bym powiedział. A co mamy na przebudzeniu? Kiedy Legion Falgrima zaatakuje normalnym atakiem, wtedy umiejętności bohatera zyskują 20% więcej obrażeń, aż do czasu wykastowania wpadnięcia w szał. Ten efekt możemy aktywować raz na 8 sekund. No, powiem wam, że ten bohater też wydaje się bardzo ciekawy. I też powiedziałbym, że nie widzę tutaj żadnych... Poza tym, że jest to jednak bohater od strzelców, więc na Openfieldzie może być ciężko, ale gdy będziemy mieli dostęp do dodatkowego zasięgu, wtedy ten bohater naprawdę, myślę, że może siać spustoszenie dosyć ciekawe, ale zobaczmy sobie, co ma tutaj The do last hero pokazania is nasz Sigil, kolejny a bohater. marksman with PvP alternatywka jakaś, czy rozpierdoli nam control. życie? Zobaczymy. Umiejętność pierwsza, która chyba jest pasywką, szczerze mówiąc. Co każdy trzeci normalny atak zadajemy obrażenia o wysokości 550 współczynnika obrażeń oraz zmniejszamy atak wrogiego legionu o 5% na 2 sekundy. Maksymalnie możemy zmniejszyć ten atak o 15%.
To wydaje mi się, że jest pasywka, a tutaj ten rage skill to nie wiem po co jest, bo to brzmi jak pasywka, więc teraz już co trzeci atak, a nie tak jak w przypadku Magrat co piąty atak. No ta alternatywka naprawdę zniszczy niejedno życie. Cofnijmy troszkę, parę klatek. Umiejętność druga jest pod rally, ignorujemy 10% HP. No i mamy 50% szansy na zwiększenie naszej obrony o 20% na 3 sekundy, kiedy nasz Legion otrzymuje obrażenia od umiejętności. Ten efekt możemy aktywować co 5 Can be sekund. obtained. Spoko. Ale czy będzie to jakaś meta? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że raczej nie, bo ten Legion, ten marsz to rally będzie chyba łatwy do swarmowania, tak mi się wydaje. Umiejętność numer 3, bardzo prosta, mamy tutaj pasywkę, plus 15% od normalnego ataku, ale co ciekawe mamy tutaj normalny atak, a tutaj niżej mamy plus 15% hero skill damage, więc prawdopodobnie to będzie hero skill damage, a nie normalny atak. Poza tym mamy tutaj plus 20% HP oraz 10% marszu. Chyba Falgrim też miał troszkę prędkości marszu, więc to będzie naprawdę From Will of Death. szybki marsz. Umiejętność czwarta wydaje się ciekawa. Po osiągnięciu 500 szału nakładamy przerwanie obrony celowi na 15 sekund i zyskujemy plus 40% ataku fizycznego, a przerywamy obronę o wysokości 10%. Destiny No, fajne, też jest naprawdę fajne. A przebudzenie, co nam daje przebudzenie? Przebudzenie zwiększa damage factor. O właśnie, tak, mamy tutaj physical damage, więc nie będziemy mogli jej używać z magami. 1+, tych nam nie zabiorą, tych bohaterów nam nie zabiorą. and Strongest Lord events. To top it off, Marksman mains are also getting a new legendary artifact, Iron Tusk. This powerful Dobra, mamy artefakcik. Zadajemy obrażenia 5 celom przez 3 sekundy o wysokości 800 artifact can obrażeń na sekundę. To jest na pierwszym uptake levelu. from Ten the- artefakt też chyba będzie dosyć dużo bił. Ale tutaj w przeciwieństwie do artefaktu Zejdy nie mamy tutaj okręgu, tylko mamy taki stożek, tak? Iron Tusk. No, żelazny For the tusk, light tak? energy. Żelazny tusk. I dodatkowy efekt tego artefaktu po zadaniu obrażeń nosiciel tego artefaktu zyskuje plus 10% hero skill damage na 10 sekund. of the Przyjemny. forest Chyba events. sobie go wezmę, nie? Chyba sobie... Moving on to wezmę events, ten we artefakt. have 3 exciting new events planned for this update. First is the sign-in event. Dragons and Destiny. Mamy 3 nowe eventy. Just don't forget to sign in every day to earn amazing rewards Czy te nagrody są amazing? Te nagrody są... and the nie chance są to amazing, obtain new ale sound. dobra. Next, we have the Cosmic Interchange event, where players Ten evencik jest fajny, sobie powymieniamy trochę przyspieszeń budowy na przyspieszenia treningu. Nie, tutaj nie jest 1 do 1. Nie jest 1000 do 1, jest chyba 1 do 1. Kliknął sobie 5, otrzymał 5 treningu, a tutaj zabrało 5 budowy. Więc jest will chyba be 1 able do to 1. exchange building speed up Spoko. items for training speed up items. We are also introducing the Season 3 quiz event, where you can answer questions about the all-new Season 3 continent to win awesome rewards. Roots of War is also getting some updates. Now, all Alliance members on the battlefield will continuously gain personal points from occupied buildings, whether they have a garrison legion in there or not. Building points have been increased, and we've added team chat for all Alliance members registered for the event, including substitutes, as well as public chat for all players registered for the event on both sides. Other improvements include a new Select All feature for the Beastmaster, allowing them to select both behemoths and friendly legions together for more effective command issuing. High King skill permissions have also been improved, with the Marshal now able to cast the following combat skills, and the Consort and Chancellor able to cast the following realm buffs. Additionally, we have adjusted ceasefire rules so Alliance siege bastions can no longer attack any buildings. And that's it for this update. We hope you enjoyed the content and are Tyle jeśli chodzi o ten update, tyle jeśli chodzi o ten filmik. No bohaterowie, powiem wam, fajni są i to każdy z tych bohaterów jest fajny. Mu jest naprawdę ciekawa. Jej legendarna wersja będzie grana, myślę, że wszędzie. Jeśli ktoś ją będzie miał, będzie jej używał wszędzie. No a nowi strzelcy zobaczymy, tak? Pamiętajcie, że są to strzelcy i naprawdę może być im ciężko, nawet jeśli będą mocni, to może być im ciężko grać przeciwko magom. Aczkolwiek ta alternatywka
to będzie pasywka jak nic, ta pierwsza umiejętność. I powiem tak, Magrat dobrze się sprawdza, Tochar mimo wszystko sprawdza się całkiem dobrze i ona podejrzewam, że też będzie się sprawdzała dobrze. Ale pamiętajcie, że są to łucznicy. No i co najważniejsze, magowie już nie będą mogli jej używać, więc miejcie to z tyłu głowy. Raczej każdy main łuczników będzie sobie ją robił. Jak będziemy mieli dostęp do talentów sezonowych z zasięgiem, wydaje mi się, że będzie naprawdę mega mocna. Ale czy przebije Magrat? Zobaczymy. Magrat ma na pewno sustain, którego ten marsz nie ma. Ten marsz nie ma takiego sustainu, więc overall Magrat może przynosić lepsze raporty, ale ten marsz będzie zadawał większe obrażenia szybciej, więc miejcie to z tyłu głowy, że to, co zrobi ten marsz w 5 minut, Magrat będzie mogła zrobić w 8 minut i będzie stała dłużej, nie? Tak sobie, to jest moja predykcja, jeśli chodzi o ten marsz. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o nowych bohaterach, czy wam się podobają, czy nie. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się. Elo!